Cześć, z tej strony TOS ze stanu 185. W zeszłym tygodniu prezentowałem Wam sylwetkę bohatera jeźdźców generacji 23 Fahada. Więc przyszedł czas na kolejną postać z generacji 23. Tym razem będzie to Daisy, bohaterka łowców należąca do stylu niebieskiego. Postaram się prześledzić jej umiejętności, przedstawić raport z walki oraz ewentualnie zasugerować, na których umiejętnościach warto się skupić. Daisy powinna w Waszych marszach zastąpić bohatera generacji 20 należącego do stylu niebieskiego, czyli Boomtaila, którego to pierwsza umiejętność bazowała na podpaleniu, przez co był narażony na kontrowanie go uzbrojeniem burzy z umiejętnością Przypływ Męstwa, przez co jego wydajność dla stylu niebieskiego zdecydowanie malała. Natomiast, jak sami zobaczycie, umiejętności Daisy, a co za tym idzie bohaterów kontroli, odchodzą od podpalenia, więc powinni być zdecydowanie wydajniejsi do walki ze stylem czerwonym. W pierwszej umiejętności Daisy co 4 tury używa ładunków zatrucia na przeciwnikach, które obniżają zadawane obrażenia o 3%, oraz zadają 8% obrażeń na turę na okres 3 tur. A więc mamy tutaj połączenie zarówno ataku i leczenia w tej umiejętności. W umiejętności drugiej Daisy co 2 tury atakuje 2 przednie rzędy przeciwnika, zadając im obrażenia równe łącznej liczbie ładunków trucizny, krwawienia i podpalenia razy 15%. A więc umiejętność ta jest w jakimś stopniu połączona z umiejętnością pierwszą, gdzie Daisy wywoływała zatrucie u przeciwników. W umiejętności trzeciej Daisy zwiększa obrażenia o 18%, lecz również zwiększa obrażenia, które otrzymujemy od przeciwników o 3%. Dodatkowo obrażenia zwiększają się o 5% za każdy efekt zatrucia czy też krwawienia wpływające na przeciwników. Czyli również możemy powiedzieć, że w jakimś stopniu umiejętność trzecia korzysta u Daisy z umiejętności pierwszej. Sprawdźmy sobie teraz w raporcie, jak wygląda Daisy w rywalizacji z Boomtailem. Mimo jej niskiego rozwoju względem wymaksowanego Boomtaila. Starałem się wybrać w miarę wyrównaną walkę, by sprawdzić możliwie jak najlepszy sposób umiejętności tych bohaterów. W pierwszej walce z użyciem Boomtaila przegraliśmy walkę, a przeciwnikowi zostało 31 276 żołnierzy. Natomiast gdy wymieniłem Boomtaila na Daisy, pokonałem przeciwnika, a zostało mi jeszcze 98 736 żołnierzy, co jest rezultatem dość zaskakującym, ponieważ Daisy jest na bardzo niskim poziomie rozwoju. Jeśli miałbym polecać Wam rozwój umiejętności dla Daisy, to w pierwszej kolejności będzie to umiejętność trzecia, bazująca typowo na zadawaniu jak największych obrażeń. W drugiej kolejności umiejętność pierwszą, a to ze względu na to, że korzysta z niej zarówno umiejętność druga, jak i trzecia. Natomiast jako ostatnią umiejętność drugą. Mam nadzieję, że to krótkie wideo pozwoli Wam zastanowić się, czy warto wraz z nadejściem generacji 23 więcej korzystać z umiejętności bohaterów stylu niebieskiego. A na dziś to już tyle. Dziękuję i do usłyszenia.